święci garków nie kleją, prawda? Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dobra, przykręcam reglicę. Tu wpadają ziemniaki. Te łapki zabierają z kosza zasypowego ziemniaki. Każda łapka jak jedzie, już z tamtego miejsca z dołu jedzie dookoła, to już każda ma ziemniak. Ziemniak wpada tu. Ta redlica robi redlinę. Po prostu to jest redlica, która robi po prostu taki rowek, tak zwaną redlinę. I tu wpada ziemniak, to koło ciągnie ten mechanizm. Będzie ciągło, jak założę zębatkę, no i po prostu maszyna sadzi. Maszyna sadzi. Proszę pana, gdzie się nauczyłem? Życie mnie nauczyło. I mechanicy, którzy mi partaczyli robotę. Jak to było za komuny. Poszło się gdzieś na zakład. O mechaników było ciężko, wszyscy się bardzo cenili, a najgorsze było to, że jak partaczyli robotę i brali pieniądze. I przyjeżdżało się do domu i trzeba było, przywiozło się jakiś podzespół i trzeba było samemu to naprawiać. Ludzie człowieka wszystkiego nauczą. Nauczyli mnie rozumu. Jak mi parę razy pomyślałem sobie, ja muszę sam uczyć się prawić maszyny. Kolega miał spawarkę, dobrze spawał. To był akurat sezon wiosenny, pracę w polu, pojechałem. No i pytam się, czy pan by pozwolił, żeby Wiesiek przyjechał mi pospawać. A pan jak to usłyszał, to wie pan co zrobił? Jak trzasnął pięścią w stół i powiedział, bardzo wie pan po łacinie, brzydkie przekleństwo. I powie, tak, tu nie ma dnia ani godziny, robota w polu jest ważniejsza niż twoje spawanie. No i cóż było robić? Przyjechałem do domu i mówię, tato, ojciec, mówię do ojca. Jak sobie chcesz, musisz kupić spawarkę, a ja nauczę się spawać, bo innej rady nie ma. No i cóż, ojciec posłuchał, kupił spawarkę. Ja parę razy sobie oczy naświetliłem. Nie miałem zielonego pojęcia o spawaniu. Ciężko było się nauczyć samemu, a nie miałem pojęcia jak amperaż ustawić, ani gdzie do jakiego spawu, jakie elektrody użyć, ale miałem trochę szczęścia. Przyjechał wujek ze stoczni, który był spawaczem w stoczni i jak popatrzył na te moje spawy, co ja spawałem, to powiedział, Romek, ja ci teraz każę wziąć przecinak, młotek i te wszystkie spawy zrąbać. No ja wziąłem młotek i przecinak. Marna to była robota, bo takie byle jakie spawy to i byle jak pospawane i grubo naspawane to ciężko. No co mogłem, to zerwałem. Wujek te spawy poprawiał. Wziął maskę do ręki, uchwyt i mówi, odchylił trochę głowę na bok i mówi, patrz co się dzieje tam. Te dwa metale, wiesz, nie tylko elektroda ma się topić, ale te dwa metale, które ty spawasz ze sobą, one mają się łączyć. Ty masz je stapiać, po prostu spaw. Elektroda tylko uzupełnia. Ty musisz roztopić po prostu te dwa metale. Amperaż tak ustawiasz, żeby nie grzało elektrody czerwonej, ale żeby było dość amperażu, żeby ten metal stopić. To ma płynąć, zobacz. No i podskapowałem się i dosłownie tłumaczył mi mniej więcej jak pół godziny. Masz i próbuj. No ale wezmę do ręki, elektroda mi się klei do żelaza, do metalu. On mówi, słuchaj, musisz prowadzić tak jak grubość elektrody mniej więcej, jak grubość otuliny. No i to pomogło mi. Trzeba bardzo równo prowadzić rękę, później robić to można prosto, można robić to z lukiem. Ważne jest, żeby zapalić ten łuk tak, żeby metal właśnie stapiać, łączyć. No i jak to się mówi, zrobiłem parę błędów, ale było coraz lepiej i dosłownie szybko się połamałem, o co chodzi.
Wytłumaczył mi, jak się ustawia amperaż. Jak dasz za mały amperaż, będzie ci się elektroda kleić do stali. Jak dasz za duży amperaż, to znowuż elektroda będziesz normalnie przepalał ten metal. No i wtedy już zrozumiałem, o co chodzi. Jak to się mówi, bieda człowieka wszystkiego nauczy, tylko trzeba mieć chęci szczere. Tak, jeszcze ta śrubka, jaki tam klucz jest. 17. Wujek odjechał. Pojechał, w Gdańsku mieszkał. W ogóle to był żołnierz zawodowy, ale i w stopniu porucznika, ale odszedł w stopniu porucznika z wojska, bo były takie wymogi, żeby być oficerem, to trzeba było do partii należeć, a wujek nie chciał do partii się zapisać. I nie zapisał się nigdy. Więc poszedł w stan spoczynku, później jeszcze w stanie spoczynku dostał, awansowali go do stopnia kapitana i poszedł, zrobił kurs spawacza, a że w Gdańsku mieszkał, zrobił kurs spawacza i spawał w Stoczni Gdańskiej, spawał statki po prostu. Także był świetnym spawaczem, naprawdę świetnym. I jeszcze jedno. Przywiózł mi książki, 2 o spawalnictwie. Jak podstawy spawania. I ja te książki, jak to się mówi, w wolnych chwilach to przeczytałem od A do Z. I po dziś dzień mam te 2 książki. Zawodowe po prostu przyuczające spawacza do zawodu. No i tak, to wie pan historia spawania. Ale zanim wie pan tego, to parę nocy nie spałem, bo jak sobie nieraz naświetliłem oczy, to nie mogę w nocy zasnąć, tak jakby mi ktoś w oczy piachu nasypał. Ale też mądrą rzecz mi podpowiedział. I to mogę komuś przekazać. Jak się naświetli oczy, no co dziś mi się już dawno nie zdarza, bo jak się nauczyłem spawać. Nawet przez maskę patrzeć to trzeba umieć. Trzeba umieć. Bo jak się źle patrzy, to się źle widzi. Szkło nie może być za ciemne, nie może być zarzucone, bo jak się spawa, to są odpryski lecą. Odpryski metalu i kleją się do szkła. Więc od czasu do czasu trzeba białe szkło, bo tam jest jedno szkło białe, drugie ciemne. Te białe jest na zewnątrz, to jest zwykła szyba, zwykłe szkło. Więc od czasu do czasu trzeba zmienić albo wziąć jakiś ostry metal i zedrzeć te odpryski z tego spawu, bo jak ich jest bardzo dużo, to wtedy nie masz widoczności. Nie może być szkło za ciemne, bo wtedy nie widzisz dobrze tego jak to się mówi, tego co spawasz. Jak będzie za jasne, znowu to naświetlisz sobie oczy. Powiedział mi tak, jak naświetlisz oczy, to z surowego ziemniaka umyj, potnij na grube plastry i przykładaj, zamknij oczy i przykładaj sobie na powieki. Wie pan, jak to pomaga? Byłem w wojsku, jechaliśmy na poligon i trzeba było zakuć po prostu takie pale stalowe do mocowania namiotów na poligonie, no nie? Trafiliśmy na warsztaty, dali nam stal, dali nam tlen, ktoś tam grzał tlenem, ja kułem, ale koledzy i ja nawet trochę. Grzanie palnikiem to też jest silne światło. Żeby nagrzać kawałek stali, przypuśćmy stalowe pręty prawie do białego, żeby go odkuć, to jest silne światło, które też naświetla oczy. No i chłopaki sobie ponaświetlali oczy, więc ja mówię tak. Ja was podleczę na kuchnię po ziemniaki surowe, no i posłuchali mnie. Przykładali sobie ziemniaki ulżyło im. Poszło, prawda? Poszedł tawot z tulei, tak? Ładnie, to znaczy, że jest tawot, obrócić, jest nasmarowane. To by było wszystko. Sadzarkę można postawić na ziemię, żeby nie ciągnęła pompy, ale pompa trzyma dobrze, a ciągnik ma trochę lat mniej ode mnie. Tak, to jest 60. rocznik tej maszyny. 60. rocznik, Fort Major.
Amerykańska konstrukcja tego ciągnika. Starzy ludzie, proszę pana, mieli wielką mądrość. Do niczego nie podchodzili z nerwami, tylko spokojnie rób, aż się nauczysz. I to święta prawda. Święci garków nie kleją, prawda?